Ej, telefon nam się wyłączył. To już jest dziwne, to już się robi poryte w tym momencie. Ksiądz, Czy ty jesteś księdzem? jestem. Przyszłość. Ciory mnie przychodzą. Jesteś tutaj? Boże, on mnie dotknął? Śmiech, ale... Ło, Co? Mówiłem, że coś mi nie gra w tym pomieszczeniu. Jeśli tu jesteś, możesz się przejść tak jak ja teraz idę po tych schodach? Możesz to zrobić jeszcze raz? W podkrakowskim Głogoczowie, w gęstwinie niedostępnej dla ludzkich oczu i uszu, stoi zapomniany dom. Niegdyś miejsce gniewu, strachu i rodzinnej agresji. Dziś opuszczona przynajmniej przez żywych ruina. W paranormalnych, prawdziwych historiach nawiedzeń, książce Michała Stonawskiego, tego Duchów, można przeczytać, że sąsiedzi nigdy nie utożsamiali się z tym domem, ani z tym, co działo się za zasłonami. Nie uznawali jego mieszkańców za część lokalnej społeczności. Kiedy pani domu zmarła, a jej mąż o przypuszczalnie psychopatycznych skłonnościach wyprowadził się, próbowali tu zamieszkać przyjezdni. Jednak nikt nie został na długo. O jednym z nich krąży makabryczna legenda, jakoby pewnego razu, bez żadnego logicznego powodu, znalazł w salonie swoje dwa wciąż żywe psy, w stanie tak agonalnym, że lepiej nie mówić o tym głośno. Choć dom od wielu lat stoi pusty, nocami można z jego wnętrza usłyszeć przerażające krzyki, a czasem w oknie, choćby tylko przez ułamek sekundy, pojawia się sylwetka kobiety, która jako jedyna nigdy się stąd nie wyprowadziła. Tak głoszą miejscowe legendy, które postanowiliśmy zweryfikować. O jednym przekonaliśmy się na pewno. O ile za dnia budynek niszczeje w ciszy, tak po zmroku budzi się w nim coś niepokojącego i tajemniczego. Korzystając z okazji, miłośników zjawisk paranormalnych zachęcamy do zgłębienia twórczości Michała Stonawskiego, autora takich projektów jak wspomniane Paranormalne czy Mapa Cieni. To właśnie jego dziennikarska rzetelność i chęć poznania tego, co niepoznane, pozwoliły nam dotrzeć do progu jednej z największych zagadek w Małopolsce. Tymczasem zapraszamy na naszą relację z nawiedzonego domu w Głogoczowie. Dotarliśmy do potencjalnie nawiedzonego domu w Głogoczowie. Wiemy, że jego mury są przesiąknięte przemocą rodzinną i strachem. Wiemy, że ludzie, którzy się chcieli tutaj później wprowadzać, szybko stąd uciekali. Na pewno będziemy chcieli dzisiaj sprawdzić, czy to, z czego inne ekipy tutaj doświadczyły, czyli m.in. kroków na schodach, czy nam się też uda coś takiego zarejestrować, albo może coś innego. No i co, teraz idziemy na obchód pod kątem takiego naszego bezpieczeństwa i przejdziemy powoli do badania zjawisk paranormalnych. Będziemy chcieli jakby przeprowadzić taką krótką sesję w każdym pomieszczeniu po kolei, bo wydaje nam się, że w różnych pomieszczeniach mamy różne odczucia, jeżeli chodzi o no, takie samo poczucie po prostu, nie? Ty mówisz, że w tym pokoju tak jest jakoś trochę słabiej, ale niezależnie od wszystkiego położymy Fluxa na schodach. No i taką specjalną mini kamerkę na niego. Generalnie, żeby była taka większa jasność, przejrzystość tego, co robimy. To jak się włączy, to działa mniej więcej tak jak czujnik parkowania w samochodzie. Czyli jeżeli laser wykryje
jakąś przeszkodę w swoim strumieniu z tej strony, to będzie świecił i piszczał, świecił na zielono i piszczał tonem takim wyższym lub niższym i czerwonym światłem z drugiej strony. Nie? Prosty schemat. Jedna rzecz, jeżeli usłyszymy długi sygnał, to znaczy, że był albo nagły spadek, albo nagły wzrost temperatury. No nie jesteśmy w stanie tego tak po prostu wywołać, ale parę razy nam się zdarzyło, więc też będziemy wtedy mieli jakąś taką dodatkową informację. No, proponuję go po prostu na schodach położyć i zobaczymy, czy się odezwie prędzej czy później. No, zrobiliśmy tak, żeby Flux stał na schodach. Jeżeli ktoś będzie teoretycznie przechodził na dół lub do góry, bo to Flux go powinien złapać. No i do tego kamerka, żebyśmy mieli w razie czego, to ja, wyraźny, bliski obraz na to, co się z Fluxem dzieje. Okej, no to Flux jest. To co? To pokój po pokoju, nie? Położymy jeszcze dyktafon EVP koło Fluxa, żebyśmy wiedzieli potem też na montażu, jakbyśmy czegoś nie słyszeli, czy coś tam się zadziało. A rozkładamy ten laser jeszcze? Możemy, no nie zaszkodzi, nie? Temperatura skoczyła. Tak? To jest przy przejściu, więc pewnie przeciąg robi robotę. Mamy tutaj takie urządzenie, które tworzy siatkę laserową. Jeśli coś po prostu przed nią przejdzie, to na ścianie zobaczymy, że ta siatka się zaburzy, nie? Tak jakby ktoś przeszedł po prostu przed nią. Jakiś cień, jakaś mgiełka, nie? Coś Dokładnie. No i właśnie rozstawiamy ją gdzieś tutaj w pomieszczeniu, żeby zobaczyć, coś takiego wystąpi. Poczekaj, bateria. Jest, Okej, mamy działa. to. Dobra, połóżmy to tak, żeby się to z kamerką zgrało. I może trochę na schody, nie? Przy okazji. Co czujesz? Tak, ucisk? No. Okej. Ja mam problem z nadciśnieniem, ale ono występuje z tyłu głowy, a w takich miejscach, gdy czuję jakiś ucisk, tak jakby mnie jakąś obręcz założyli na głowę, no to jest tylko, to jest wtedy, jak coś jest energetycznego. Tego ktoś wyłączał, czy on się sam wyłączył? Tego nie ruszam. No właśnie. Nietypowy ból głowy był dopiero początkiem dziwnych zbiegów okoliczności. W tym momencie zaczęły nas już poważnie niepokoić nienaturalnie zawieszające się urządzenia i baterie, które padały jedna po drugiej bez powodu. Aparat przy Fluxie, kamera sportowa, siatka laserowa, a nawet... Ej! Telefon nam się wyłączył. Ej, to już jest dziwne, to już się robi poryte w tym momencie. To ciekawe, że tak wpływa to na wszystkie baterie, a IMF na przykład w ogóle się nie odzywa. On nie ma prawa tak szybko paść, był naładowany do 100, nie? O co mu chodzi? Patrz, świeci się? Ja nie mogę nic zrobić, odblokować ani nic. Włączyłem go w tym momencie, o, teraz się przestał świecić. Dobra, to zacząć od Spirit Boxa na razie, póki ty kombinujesz. Możemy, no. Powerbank. Czy jest tu ktoś z nami? Przybywamy w pokoju, nie chcemy wam przeszkadzać. Chcemy tutaj przeprowadzić tylko badania i dowiedzieć się, co się stało. Strasznie cicho jest, musielibyśmy mieć głośniej, bo nie słychać tego. Albo spróbować to zrobić na słuchawkach. Mam. Chcesz zadawać pytania? Mogę założyć słuchawki i ci odpowiadać to co słyszę. Poczekaj, zróbmy sesję. Dobra, na ślepo. no. A ty ślepo robisz, tak? Tak. Tylko zadawajcie pytanie, nie siedźcie cicho, bo... Dobra, ja zadaję. Przyszliśmy tutaj w pokoju i w dobrych zamiarach. Chcemy się dowiedzieć, czy doszło tutaj do jakiegoś nieszczęścia. Amen. Czy znęcano się tutaj nad kimś? Czy ktoś tutaj potrzebuje pomocy? Kim jesteś? Kimś dobrym. A ty? Potrzebuje tu ktoś pomocy? Kim? Modlitwy? Przeprowadzenia do światła? Oczyszczenia tego miejsca? Prawdę? Czy prawdą jest to, co głoszą pogłoski wśród ludzi? Ksiądz? Czy był tutaj ksiądz? Doszło tu do jakiegoś egzorcyzmu? Czy jest z nami tutaj jakiś ksiądz? Ty jesteś księdzem. Kim? Kim ty jesteś? Czy ty jesteś księdzem?
Jestem. Siady nie przychodzą. Czy ten dom potrzebuje księdza, kogoś duchownego, oczyszczenia? Przyszłość. Jesteśmy tu i teraz, nie jesteśmy w przyszłości ani w przeszłości. Czy jesteś tutaj z nami? Strasznie dużo głosów jest. Ile was tutaj jest? Potrzebujecie pomocy? Czekaj, nie tak szybko, no. Zerkaj, zerkaj. Gdzie mamy patrzeć? Tu. Gdzie? Tutaj to znaczy gdzie? W którym pomieszczeniu? Kurwa, nie wiem. Chcecie się zamienić? No pokaż. Bo tam jest tyle głosów i są takie słowa, gdzie jest dużo postaci i coś mówią, ale na przykład ten ksiądz był mega wyraźny. To 100% słyszałem, że tam był ksiądz. 10%. Dobra, na sesję wystarczy. To mam takie odczucie, że on tu się modli o przebaczenie i szuka księdza. Tylko musisz sobie tak ręką zasłaniać, bo widać trochę przez tą czapkę. Obręcz mi teraz zeszła, ale wali mi serce. Zaczuje deszcze. Gdzie jesteś? Tutaj! Tutaj to znaczy gdzie? W tym pomieszczeniu? Byłem przed chwilą tu przy schodach. Tutaj jesteś? Jesteś aktywny, tak. Zauważyliśmy, że jesteś aktywny. Słyszeliśmy już coś wcześniej. Strach, nie wracaj! Gdzie mam nie wracać? Jestem teraz przy schodach, przy których podobno słychać dźwięki. Czy to ty je wydajesz? Anioł, czy... Nie wiem. Anioł, wróćmy do księdza. Słyszeliśmy wcześniej coś o księdzu. Kim jest ten ksiądz? To ja? Ty jesteś księdzem. Sama wiadomość? Słyszysz mnie dalej? Jakiś głos kobiety taki... Jakby się bała, ale nie wiem co powiedziała. Jesteś tutaj? Potrzebujesz pomocy? Albo tutaj. Boże, on mnie dotknął? Kto cię dotknął? Jesteś tu obok mnie? Prawdopodobnie, bardzo wyraźne. Prawdopodobnie, czyli jesteś tu. Tutaj? Dotknąłem cię znowu, jesteś tu? Jest. Powiesz mi, co tutaj się stało? Zostałaś skrzywdzona? A może potrzebujesz odprowadzenia? Poprzez Jakby modlitwę chcemy ci ciszę? pomóc, nie jesteśmy tutaj w złych zamiarach. Śmiech albo płacz. W sensie jako odgłos. To miejsce... Śmiech, ale... Co? Ale to był śmiech. Stary, ruszam tutaj ręką, pokazuję tu, czy tu jesteś, nie? Patrz, robię coś takiego. Pokazuję, jesteś tu i ty w tym momencie mówisz, dotknął mnie. Co ty mówisz? Ale ten śmiech na końcu to był w ogóle jakiś między falami i... Aż też zgłupiałem. Więc taki wyraźny totalnie i taki, wiesz, kobiety śmiech. Wróciliśmy do księdza. A ty mówisz był tu. Niektóre były niewyraźne, niektórych nie mówiłem, no bo nie byłem w stanie zrozumieć. No tak. Ale dziwne to jest. Ty coś tam pokoju. No mi się wydaje, że tamtoś, bo tam ruszałem ręką, nie? Ten dom oddaje takie dźwięki. O, dobra, bateria. No dobra, chyba się musimy zorganizować chwilę. Jak miałem tutaj uczucie tej obręczy jakby, no nie? To tak, teraz mi to zeszło, ale mi tak wali serce. Ej, no mi też, w ogóle po Takie- tej sesji takie- ten śmiech tam na końcu to był Nie, serio, przerażający. jak No. zakładasz te słuchawki i nie widzisz nic, to się już robi taka schiza totalna, że W ogóle nie wiem, czy nie mogli zlokalizować w plecaku kabli, żeby podpiąć ten telefon do powerbanka. Po tej już pierwszej sesji odnoszę wrażenie, że jednak do czegoś tutaj doszło. Jakaś taka energia takiego strachu, Jest, no. takiego lęku, niedopowiedzenia. No i bardzo ciekawy jest ten ksiądz. Jest zagadką. Po
Pokój ze spleśniałymi ścianami od początku przyciągał naszą uwagę. Spośród wszystkich pomieszczeń w domu to właśnie tu atmosfera wydawała się najbardziej przytłaczająca. Może to tylko grzyb, ale ślepa sesja zdawała się potwierdzać, że kryje się tu coś więcej. A co najdziwniejsze, zaraz po przekroczeniu progu padło kolejne urządzenie. Co on robi? Wyłącz go i włącz. I się resetuje. No, Ej, Flux nam zwariował. zaświrował. Resetuje się cały czas. Był naładowany na 100%, bo go ładowałem do fulla, poza tym on powinien... Co on teraz robi? Czemu jest różowy? Co się dzieje z nim? On nie miał nigdy. Dziwny pokój taki. Kurde, jak w lodówce. No tam też było mi zimno. Ale tu jest bardziej. Ja nie czuję życia. Może przejść. Działa, Działa? działa. To nie coś źle się uprawiało. Temperatura? No to ciekawe. O! Dobra. Przeszliśmy do innego pomieszczenia, do tego, do którego od początku nas coś tutaj ciągnie. Tutaj, Filip, właściwie ty mówiłeś, że masz dziwniejsze odczucia niż Tak, no w innych pokojach. jakby nie podoba mi się po pierwsze ta pleśń na ścianach, a nawet w piwnicach, gdzie w piwnicach właśnie zazwyczaj jest chłodniej i jest bardziej wilgotno. Jakby ten grzyb jest tu po prostu. I po prostu jest atmosfera zupełnie inna. Nie wiem, czy to przez to, ale generalnie od początku coś mi się tu nie podoba. No i przy sesji ja usłyszałem takie długie, wyraźne zdanie: Boże, dotknąłeś mnie, coś takiego, nie? Tak, to w tym momencie ja stałem tutaj w progu i ruszałem tak ręką tutaj. No w sensie pokazywałem, że czy tutaj jesteś, i w tym momencie właśnie Daniel powiedział to, że No, Boże, ale wiedziałem, dotknąłeś że mnie. tu jest wtedy, nie? Emocje są duże. Paska z czoła przeszła do serca. Strasznie waliła mi serce tam. Emocje są duże, tutaj czuć ewidentnie. Właśnie Atmosferę. to jest ciekawe, jakby ja i Daniel robiliśmy ślepą sesję, a Haczyk zadawał pytania. Jakby to my z Danielem powinniśmy być bardziej rozemocjonowani przez to, że my słyszymy te głosy, niż Haczyk, a wpłynęło to jednak na Haczyka, nie? Wiadomo, Na mnie że też, to nie na nas ukrywam, też te nie? emocje, ale wiesz, on tego nie robił, a mimo wszystko i tak te emocje nim targają, że czuje to w sercu, nie? I co, teraz chcemy GhostTube'a odpalić? Ale weź jeszcze ten obrazek sprawdź przed rozpiłą. Dobra. Włączam Sira, tak jak Haczyk chciał. Wiadomo, to jest tylko aplikacja, więc nie traktujemy tego jako dowód na zjawisko paranormalne, ale potrafi zaskoczyć po prostu czasami swoją taką dokładnością. No, więc damy temu szansę. Jeżeli tu jesteś, jeżeli nas słyszysz albo widzisz, to pokaż nam proszę, co teraz widzisz, albo gdzie jesteś, albo co czujesz. Nie mamy złych intencji. Chcemy się tylko dowiedzieć, czy ktoś tu jest i czy trzeba tu komuś ewentualnie pomóc. I stańcie może w dwóch różnych miejscach, żeby były różne te kadry, nie? Tylko tak, jeden mamy tam. Co? O k***a. Mówiłem, że coś mi nie gra w tym pomieszczeniu. Co to jest? To jest krew po prostu, nie? krew. Co widzisz, co czujesz? Studnia. To jest studnia. No jest tam jakieś takie właśnie... To jest po prostu skrapla się ta ciecz. Dobra, to przejdźmy może do GhostTube'a. Właśnie włączyłem go chyba, w sensie te słowa, nie? Dobra. Zaczynamy? No. Czy ktoś tu jest? Słaby. Słaby. Jeśli jesteś słaby, możesz pobrać energię z naszych urządzeń. A gdzie teraz przebywasz? Że jesteś słaby. Jeśli jesteś tą samą osobą, z którą wcześniej rozmawialiśmy, słyszeliśmy głos kobiety, to... Zagrożenie. Dla kogo zagrożenie? Dla nas, czy dla ciebie? Czy dla was? Czy może uważasz, że te urządzenia ci zagrażają? Czy możesz mnie poczuć? No, bardzo bym cię o to prosił. Czy któremuś z was teraz przeszły ciarki, tak jakby ci zimne Klęczeć. powietrze? Co? Klęczeć. Klęczeć. No mnie totalnie przeszło. Nie, ja poczułem jakby takie zimne powietrze przeze mnie przeszło po prostu. Ja ciary takie ten. A mnie wrócił już ucisk i tutaj miałem takie jakby uderzenie takiego prądu, coś takiego. Takiej energii. Każdy z nas coś poczuł, lecz nie jesteśmy pewni, o kim tak naprawdę mówiłaś.
Czy klęczenie oznacza modlitwę, czy osobę duchowną? Rytuał. Rytuał, czyli modlitwę. Rytuał odprowadzenia, potrzebujesz modlitwy, wyswobodzenia się z tej więzi o... Co jest? Nie wiem, ale... Co jest? Chcesz wyjść na zewnątrz? Nie, Czekaj, ja stanę może. stąd tam, bo nie... Tu jakby nie takie... Nie wiem, coś takie jakby prądy przeszły. Gdzie jesteś? Możesz powiedzieć, w którym pomieszczeniu jesteś? Słyszę cię. Jeżeli nas słyszysz, to bardzo nam miło. Wydaje nam się, że też cię wcześniej słyszeliśmy, albo kogoś tutaj. Ale czy możesz proszę zrobić tak, żebyśmy cię teraz usłyszeli? Nie widzieliśmy tego. Modlić się. Modlić się, rytuał modlić się. Więc jeżeli potrzeba ci pomocy, chcesz, żebyśmy się pomodlili, wyszli stąd z dobrą intencją. Podejdź do tego urządzenia tak, żeby się zaświeciło na zielono, tak jak ja to teraz zrobiłem. Grzech. Bardzo religijne w ogóle, nie? Odpowiedzi. Ten ksiądz wcześniej. Czy mieszkał tu jakiś ksiądz kiedyś? Czuję to totalne takie po prostu taki ciężar, nie? W tym miejscu? Nie no, ogólnie w tym pomieszczeniu. Ja tak samo, teraz mi trochę przeszło, ale... W ogóle w tym domu generalnie, nie? Ale Z tego miejsca, gdzie ty teraz jesteś, to mnie po prostu... Tu tak przeszło z tyłu głowy takie coś... W górę. Co? w górę. Idziemy na strych? Poczekaj, bo... Czy to, co poczułem tam, z tyłu głowy, takie jakby prąd, czy coś takiego, to byłeś ty? Nie mogę odejść. Potrzebuję modlitwy. Albo... Też mi się tak wydaje. To jakby cały czas krąży wokół tego samego tematu. Na Spiritboxie to samo. Nie możesz odejść, a my jesteśmy tutaj właśnie po to, żeby ci pomóc w tej drodze. Dobra, może przenieśmy się, bo jak ty masz fizyczne objawy. Dziękujemy za wszystkie Dziękujemy. odpowiedzi. Dzięki. No ostatnią rzecz, jaką chcemy zrobić, to po prostu poprosić kogoś, kto tu jest, żeby się przeszedł tymi schodami. Ja spróbuję trochę nakierować, przejść się parę razy tymi schodami, stuknąć w ścianę i tak dalej. I będę miał na sobie słuchawki z mikrofonem, który po prostu wyłapuje bardzo ciche szmery. Postaram się, odpalę jeszcze termowizję na te schody. No i zobaczymy, no bo wychodzi na to, że wszystkie ekipy, które tutaj były do tej pory, no zawsze miały tutaj doświadczenia na tych schodach, nie? I nam też się wydaje, że na początku, jakby w pierwszej połowie naszego badania, coś tutaj słyszeliśmy. Nie wiem, czy na schodach konkretnie, ale generalnie tutaj były te stuki. No więc tak na koniec jeszcze może z tymi schodami spróbujemy, nie? Dobra, odpalam. Ja się tego boję, bo to dziwne dźwięki wyłapuje. To się nie nagrywa. O, słyszę siebie. Słychać każdy krok wyraźnie. Słyszeliśmy, że chadzasz po tym domu, po tych schodach. Czy możesz to zrobić, proszę, dla nas, żebyśmy wiedzieli, że tu jesteś? Możesz się przejść? Albo stuknąć w coś, na przykład w ścianę. Zrobisz coś takiego? Proszę. O termowizji mówiłem, nie? Jeśli tu jesteś, możesz się przejść tak jak ja teraz idę po tych schodach? Albo w innym miejscu tego domu? Słyszę szmery takie swojej kurtki.
Chodzisz tu? Jesteś tu? My zaraz stąd pójdziemy, ale jeśli tu jesteś, możemy ci spróbować jeszcze pomóc. Ktoś z was? Tłumik. Mówi, stuknięcie takie? No, Tłumik. Jest tu. ale takie pojedyncze stuknięcie. Tak, to było pierdnięcie auta. Aha, dobra. Gdzie jesteś? W którym pokoju? Stuknij tam, gdzie jesteś. Jeśli ci wygodniej, może powiedz coś, szepnij. Będziemy wiedzieć, że tu jesteś. Możemy spróbować ci pomóc, jeszcze zanim stąd wyjdziemy. Coś, ale takie minimalne, jakby woda gdzieś kapała. Mhm. Teraz? 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 Nie, to już chyba nie było auto. Nie, to po prostu. A z góry chyba. Właśnie nie wiem skąd. Czy to ty zrobiłeś? Możesz to zrobić jeszcze raz? Dobra, ogólnie cisza, poza tym jednym. Tylko pochowajmy to. Dajemy chwilę ciszy w intencji dusz, które tu przebywają w zawieszeniu. Jeżeli ktoś potrzebuje stąd wyjść, a nie może, to niech szuka światła. Ale nie naszego, tylko takie, które się wyłania z ciemności. Niech nikt nie podąża za nami. My idziemy w swoją stronę. Wy zostańcie albo idźcie w stronę światła. Za wszelkie próby kontaktu dziękujemy. I więcej was nie będziemy niepokoić. No to co, no warto wspomnieć, że był z nami Mati, pierwszy raz w miejscu tego typu, o porze tego typu. No jak wrażenia? Tak, na pierwszy raz powiem wam, że bardzo obiecujące było. Szczególnie moment, w którym było czuć tą interakcję między właśnie z tą osobą, gdzie w tym momencie Filip przeszedł do pokoju drugiego i miał łączność z tą drugą osobą. To było takie, kurczę, aż że się miało ciarki po prostu. Coś ciężko to po prostu to opisać. Były takie momenty bardzo namacalne, jeśli chodzi o odczucia. Tak, to ja miałem bardzo fizyczne. Ty miałeś fizyczne. Najpierw miałem taką taką podkowę a w pewnym momencie, to już chyba było jak ty byłeś w tym pomieszczeniu tam, w pewnym momencie tutaj tak jakby mnie przez głowę taki prąd przeszedł. W tym małym pokoju, no. W tym małym pokoju. Ja musiałem przejść na drugą stronę i potem prawie że wyszedłem z tego domu, ale minęło to. Ja Naprawdę. też miałem momenty takich ciarów, czy ciar. No to też się zdarzało. Zdarzało się to fakt. Wiadomo, no to wszystko można ubrać w jakąś taką autosugestię i tak dalej, ale to się zgadzało jakby z
tym Spirit Boxem na początku zwłaszcza, nie? Bo te sesje, no to jak ja usłyszałem ten dźwięk, to musiałem słuchawki zdjąć, nie? No bo to było naprawdę przerażające, aż mnie zmroziło, nie? No bo ten obrazek właśnie, co się pokazał nam Z tą krwią, Krwią, tak. no w Tak, tym tak, pokoju tak. pierwszy obrazek. tutaj. W ogóle wszystko, praktycznie wszystko nam popadało, baterie, powerbanki nie nadążały, ja też nie wiem, chyba nie spakowałem tych kabli w końcu, nie byłem w stanie z telefonu podłączyć, ale nie powinien paść, no w ogóle urządzenia padły w takim tempie, że to nie powinno mieć miejsca, nigdy nam się to do tej pory nie Tak. zdarzyło i na koniec zostaliśmy no, z telefonami właściwie, mieliśmy te kamerki i telefony, więc też mamy nadzieję po prostu, że to będzie w miarę oglądalne, także... Podsumowując, miejsce jest naprawdę... Tak, i coś się tu Coś tam ewidentnie coś dzieje. dzieje. Coś się dzieje, no i przecież na początku cały czas słyszeliśmy, w drugiej połowie już nie, Nie głosy, tylko kroki. ale kroki gdzieś jakby po domu się Nie przewijały, wiadomo. a przecież myśmy też byli tutaj za dnia porobić ujęcia dzienne, z 2 godziny tu spędziliśmy, tak w sumie sporo czasu. Nic, żadnego odgłosu, żadnego stuknięcia, nie, to jakby też trochę eliminuje, że to są odgłosy domu, nie, no chyba, że w nocy coś po prostu się uaktywnia. Dom ma swoją tajemnicę. Możecie ją rozwiązać również z nami. Do czego Tak, zachęcamy zapraszamy. do komentarzy, do dyskusji w ogóle, jakie są też Wasze wrażenia, Wasze odczucia co do tego. No i co? Widzimy się na szlaku. Widzimy się w następnym odcinku, nie? Podążajcie z nami. Szlakiem tajemnic. Mati, może też będzie z nami, nie? Dziękuję. To jest. Dziękuję. Sorry, że przez rękawiczkę. O kurde, nauczyłem się tego w szpitalu, jak miałem epizod. Jak zrobili operację, Czekaj, tak czekaj. dziękowali, nie? Dziękuję. To takie przyjemne. Nie chcemy Ci zrobić krzywdy, chcemy Ci tylko dowiedzieć, czy tu jesteś, jeżeli tak. To czy jest coś, czego Ci potrzeba? Przyszliśmy w zupełnie innych zamiarach niż większość osób, które tu przychodzi. Możesz zapukać w ścianę. Tak jak ja to zrobiłem teraz. Możesz do mnie podejść, żebym poczuł Twoją obecność. Możesz mnie dotknąć.